Witam. To jasne, że Andariel jest na usługach Diablo i próbuje zatrzymać każdego, kto chciałby go ścigać. Kiedy ją pokonasz, droga na wschód będzie wolna. Starożytne podania głoszą, że choć Andariel wywodzi się z gorących piekieł, to nie przepada za ogniem. Witam. Kain dysponuje ważnymi wiadomościami na temat Andariel. Dobrego dnia! Pozwól, że ci przypomnę, iż moja karawana ruszy na wschód dopiero wtedy, gdy klasztor zostanie oczyszczony. Twoje czyny wielce nam pomogły, ale wyczuwam, że to tylko wzmogło wściekłość Andariel. Ta diablica nie spocznie, dopóki wszystkich nas nie pozabija. Musisz ją zgładzić, zanim jej armia zdąży odnieść zwycięstwo. W czym mogę ci pomóc? Jeśli naprawdę w twym sercu jest tyle odwagi, ile wydaje się być, to nadszedł czas, by to pokazać. Mogę w czymś pomóc? Udało ci się już spotkać królową demonów? Słyszałem, że jest całkiem niezła, zwłaszcza jeśli chodzi o zadawanie innym cierpień. Pod ziemią jest tak zimno i mokro.
uniosę już nic więcej. Dziękuję. Jestem przeciążony. Miłego dnia. Witaj. Nie uniosę już nic więcej.
Jestem przeciążony. Nie uniosę już nic więcej. Nie uniosę już nic więcej.
Dobrze cię widzieć. To jasne, że Andariel jest na usługach diabła. Rozwinięcie umiejętności wymaga. Siostry witają cię. Otwórzcie wrota! Nie
uniosę już nic więcej. To wielkie zwycięstwo, ale czeka nas jeszcze wiele bitew. Będę ci towarzyszył w podróży i wspomagał swoimi umiejętnościami. Pamiętaj, Diablo ciągle gdzieś tam jest. Widocznie szuka czegoś na pustyni. Obawiam się, że ten koszmar się nie skończy, dopóki nie dowiemy się, na czym mu tak bardzo zależy. Opowiadałem ci o bractwie Horadrimów? To starożytne zgromadzenie klanów czarodziei, którzy chcieli na wieczność uwięzić Śmierć Andariel oznacza odnowę naszego życia. Pogrążone jesteśmy w żałobie po stracie drogich sióstr, ale teraz przynajmniej możemy prowadzić normalne życie. Być może źle cię oceniłam. Twoje czyny są prawdziwie bohaterskie i znać w nich tchnienie szlachetnego ducha, który inspiruje nasz zakon od pokoleń. Żegnaj. Nareszcie w naszych sercach może zagościć radość. Mamy wobec ciebie dług, którego nie spłacimy do samej śmierci. Mam nadzieję, że z czasem uda nam się odbudować zakon, a wszystko dzięki tobie. Pozdrawiam cię. Pewnie teraz udasz się na wschód. Cieszę się, że cię poznałam. Mam nadzieję, że wrócisz, jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebować. No to pohandlujmy. Hej, hej, będziemy świętować, jakby się miało zacząć drugie milenium. Karawana jest gotowa. Możemy wyruszyć na wschód do Ludgolin. Akara jest najwyższą kapłanką Łotrzyc. Sprzedaje magiczne przedmioty, które znalazły się w jej posiadaniu. Potrafi też leczyć rany. Jest bardzo mądra i pomoże ci, jeśli tylko będzie potrafiła. Podróżowaliśmy na wschód, przez góry i rozległe pustynie zniszczonych krain. Dni mijały, a mój towarzysz w końcu opowiedział mi o sobie. Był kiedyś wielkim wojownikiem i dręczy go ponura tajemnica. Całą wieczność podróżowaliśmy przez jałowe pustkowia. Jak długo? Nie mam pojęcia. I zawsze gdzieś na horyzoncie ponury obłok podążał za nami. W końcu wędrówka zakończyła się. Przeszliśmy ostatnie wzniesienie. Przed nami był cel naszej wędrówki. Ludgolin, lśniący klejnot u stóp wielkiego morza. Tej ostatniej nocy rozbiliśmy obozowisko. Usnąłem po raz pierwszy od wielu tygodni.
Może to zasługa ciepłego oddechu pustyni albo szumu oceanu. Sny powróciły, ale z pewnością nie moje. Ujrzałem obraz wielkiego maga, Taleraszy. Ty też tam byłeś, Tyrael. Pamiętam, że widziałem cię w moim śnie. Jego bracia ścigali wielkiego demona Baala, pana zniszczenia, który swobodnie kroczył po świecie. Próbowali uwięzić go wewnątrz uświęconego kamienia. Ich próby nie powiodły się. Wtedy Talerasza z własnej woli ogłosił, że uwięzi demona w sobie. Tak powstałoby więzienie. Nakazał braciom, by zamknęli go w grobowcu. Tam, głęboko pod piaskami, przez całą wieczność zmagać się będzie z demonem. Teraz już wiesz, czego szukam. To mój brat. A teraz śpi. Wyruszamy o świcie. Następnego ranka poszliśmy przez wzgórza w stronę Ludgolę. Nie miałem wtedy pojęcia, jaka groza tam na mnie czeka. Witaj. Pozdrawiam cię. Jestem Jerchyn, pan Ludgolę. Witaj w moim pięknym portowym mieście. Cieszę się, słysząc, że karawany znów mogą swobodnie podróżować przez zachodnią przełęcz. Od jakiegoś już czasu oblegają nas siły zła, których nie potrafię rozpoznać. To dziwne. Wszystko zaczęło się, kiedy pojawił się mroczny wędrowiec, szukając grobowca Taleraszy. Nikt dokładnie nie wie, gdzie jest pochowany strażnik Bala, ale z pewnością jest to gdzieś daleko w głąb pustyni. Moi ludzie snują opowieści o zmarłych powstających z grobów i o straszliwych stworach czyhających na wydmach okrytych poświatą księżyca. Ja sam byłem świadkiem rzeczy, których nie potrafię w żaden sposób wyjaśnić. Na mój rozkaz port zamknięto, a wszystkie statki handlowe zrzuciły kotwice. I będzie tak, dopóki nie upewnię się, że miasto jest bezpieczne. Atma, właścicielka karczmy, ma dla ciebie ważne zadanie. Idź do niej natychmiast. Jest po drugiej stronie miasta. No, na mnie już czas. Wybacz, że nie zapraszam cię do pałacu. Wszystko się trochę skomplikowało. Mimo jego bandyckiej przeszłości, zezwoliłem Elziksowi przejąć gospodę pustynnego deszczu. Od tamtej pory całkiem się ustatkował. Jeśli chcesz handlować magią i podobnymi, zajdź do Drognana i Lisandera. Drognan to najmędrszy z ludzi, jakich znam. Nikt nie dorówna mu w magii i pradawnej wiedzy. Biedny Lisander jest prawie głuchy, ale wspaniale przyrządza swoje mikstury. Chcąc wracać na zachód, odwiedź Wariva, którego dane ci już było poznać. Fara jest naszym miejscowym płatnerzem. Jest wspaniała i uczciwa. Pomaga też leczyć rany. Elzix to właściciel gospody. Może ma coś na sprzedaż. Gris, kapitan najemników, których wynająłem, aby strzegli bram Ludgolę, utrzymuje porządek w mieście. Są tutaj i inni. Pewnie ich spotkasz. Tylko się rozejrzyj. Teraz, kiedy Andariel nie żyje, mogę wrócić i odpowiednio uzbroić łotrzycę. Gdy skończę tu handlować, będę mógł wyruszyć do klasztoru. Powiedz mi, jeśli zechcesz podróżować z nami. Jerchyn ma siłę i mądrość ojca. Jest młody, ale rozsądnie rządzi tym miejscem.
wydaje mi się, że wyrośnie na dobrego władcę. Zakładając, że przeżyjemy ten kryzys. Witaj. Jestem Meshiv, kapitan tego statku. Wykonuję rejsy po bliźniaczych morzach, a czasem zawijam do królewskiego portu w zachodniej Marchi. Ostatnio jednak nigdzie nie żeglowałem. Jerchyn kazał mi czekać w porcie na wypadek, gdyby coś się stało. Jest coś, o czym Jerchyn mi nie mówi, nie wiem tylko co. Po mojemu sprawy w mieście nie wyglądają tak źle, szczególnie od czasu, kiedy otwarty jest szlak karawan Wariwa. Miłego dnia życzę. Fara ma w sobie coś, co mnie niepokoi. Dziwnie się zachowuje jak na samotną kobietę. Mam dużą wiedzę na temat starożytnych religii. Wiele lat temu przeszłam szkolenie na paladynkę Zakarum w Świątyni Wschodu w Kurast. Atma to dobra i kochająca kobieta, ale obawiam się, że w końcu rozpacz i żądza zemsty wezmą nad nią górę. Witaj! Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Może masz w sobie tyle samo chytrości, co Elzix, ten szczur, który prowadzi karczmę? Jeśli jednak potrzebna ci jest mikstura, mogę takową sporządzić. Za odpowiednią opłatą, oczywiście. Drognan to mój dobry przyjaciel. Od czasu do czasu pomaga mu znajdować egzotyczne komponenty do czarów i alchemiczne księgi. Wydaje mi się, że kiedyś był znanym czarodziejem, ale nie lubi opowiadać o swej przeszłości. Wyglądasz na osobę, która niejedno widziała. Wiesz, kiedyś był ze mnie kawał drania. Hersztowałem najgorszej bandzie rozbójników, jaka kiedykolwiek szalała w tej krainie. Teraz prowadzę tu gospodę i staram się trzymać z daleka od kłopotów. Skończyłem z awanturniczym życiem. Atma. Co to jest za kobieta? Niestety, ostatnio nie myśli o niczym innym, jak tylko o zemście. Trudno się jej w sumie dziwić. Pewnie zastanawiasz się, jak to miasto wciąż jest bezpieczne, pomimo tego, co dzieje się tam na pustyni. Powiem ci tylko, że miejscowa straż nie ma nic do tego. Z jakiegoś powodu wszyscy oni są w pałacu. Jerchyn wynajął mnie i moich ludzi, abyśmy pilnowali ładu i porządku. Nie jesteśmy tani, ale na tej pustyni lepszych nie znajdziesz. Meshiv opłynął Morza Południowe i odwiedził wiele dziwnych krain.
Ta przymusowa przystań tutaj musi doprowadzać go do szaleństwa. Doszły mnie słuchy, że udało ci się wysłać Andariel z powrotem do gorejących piekieł. Jestem pod wrażeniem twoich czynów. To na pewno nie było łatwe. Nazywam się Drognan i wiem, po co tu jesteś. Spójrz na to, co mam ci do zaoferowania, a może wybierzesz coś dla siebie. Słyszałem o twoim przyjacielu Kainie. To ostatni z Horadrimów. Nie zawiedziesz się, jeśli posłuchasz rad, których ci udziela. Dzięki. 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 Dobry wieczór.